Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Czajnikowego. Dzisiaj zajmiemy się bubble tea. Zapraszam. Bubble tea powstała na Tajwanie, a konkretnie powstała w 1987 roku jako jeden z eksperymentów. Otóż na Tajwanie żyje się ciężko i jedyną pociechą i źródłem energii i orzeźwienia dla tych ludzi była herbata. Powstawały liczne herbaciarnie, gdzie sprzedawano herbatkę. No i była spora konkurencja. No i niektórzy zaczęli uatrakcyjniać swoje herbaty po to, żeby ściągnąć klientów akurat do siebie. No i początkowo dodawano syropów owocowych, żeby był aromat owocowy. No okazał się strzał w dzieciątkę, klienci zaraz zostawili zwykłą herbatę, zaczęli biec w stronę herbaty owocowej, aż pewien pan wymyślił, że skoro jest to również źródło energii, że prawda, głodni, spracowani ludzie muszą się doenergetyzować, postanowił tam dodawać kulek tapioki. No i tak powstało pierwsze bubble tea. Była to herbata czarna z mlekiem i właśnie z kulkami tapioki, które przy okazji się żuło, stąd również nazwy samej tej herbaty. Oryginalnie mówi się na to boba albo kuku. Co jest ciekawe, w tamtejszym języku oznacza to po prostu rzuć. Kuku. Zapisuje się to jako 2 litery Q. Także świetnie wygląda, świetnie się wymawia. Bardzo zabawne. Nie wiem dlaczego wymyślono bubble tea. Kuku moim zdaniem jest lepsze. Kuku tea. W każdym razie my zrobimy kuku tea. Oryginalnie właśnie taka najprostsza na czarnej herbacie. Teraz oczywiście możecie spotkać masę różnych eksperymentów z różnymi żelkami, syropami, owocami. No ale im bardziej oddalamy się od tradycyjnego przepisu, tym bardziej zmierzamy w stronę różnych podejrzanych dodatków, które nie zawsze są zupełnie naturalne. Będzie nam potrzebna przede wszystkim tapioka. Co to jest tapioka? Mamy takie tapiokowe perełki. Tapioka jest to mąka uzyskiwana z manioku. A maniok z kolei to taka roślinka spokrewniona z wilczą mleczami, która występuje w Azji i która ma taką sporą, mięsistą bulwę. Bulwa ta jest właśnie źródłem wielu węglowodanów, nieco skrobi. Co w tym jest ciekawego? Jest to bardzo lekkostrawne. Można z tego robić różnego rodzaju budynie, klejki, grysiki i inne takie rzeczy. No i jak się źle czujemy, idealny posiłek. Zawiera bardzo łatwostrawialne węglowodany, niewiele skrobi, niewiele białka i tyle. Co ciekawe, nie ma smaku. Zupełnie pozbawione smaku. Stąd jakby coś się do tego dodaje, żeby to czymkolwiek smakowało, ale jeśli jesteśmy w wielkiej chorobie, to nawet idealnie się wcina bezsmakowy, biały kleik, który bardzo łatwo się przyswaja i bardzo łatwo trawi i dostarcza nam węglowodanów. Także właśnie ta cecha była ceniona przez Tajwańczyków, dostarczało im to energii. Takie kuleczki oczywiście są teraz twarde i białe i małe i musimy je ugotować. To nie jest zbyt proste, żeby nie zrobiła się z tego ciapa. Potrzebujemy gotującą się wodę i do tej wody wrzucamy to, po czym gotujemy pół godziny, a następnie zostawiamy pod przykryciem na kolejne pół godziny i w efekcie te kuleczki powinny być mięciutkie, mieć właśnie taką konsystencję, jaką znacie z bubble tea, czyli sprężyste, mięciutkie kuleczki. One oczywiście nie są wypełnione żadnym syropem, tak jak teraz się to robi, bo to już jest zupełnie inna technika. No i te kulki mogą mieć różny kolor i wielkość. Tutaj one bywają czarne, barwione na różne sposoby. Nasze są białe, powinny być lekko przeźroczyste. Można mieć zupełnie przeźroczyste, ale nasze zachowają ten biały kolor, zrobią się tylko takie bardziej przejrzyste i elastyczne, mięciutkie, przyjemne do pogryzienia. Także zaczynamy. Gotująca się woda, wsypujemy nasze kuleczki. Ważne, żeby nie zalać ich zimną wodą i nie doprowadzić do wrzenia. One muszą trafić do gotującej się wody. W ten sposób gotują się pół godzinki. Potem zdejmujemy z ognia, przykrywamy i jeszcze zostawiamy na kolejne pół godziny. Pół godzinki już minęło. Teraz zdejmujemy je z ognia, przykrywamy i zostawiamy na kolejne pół godziny, żeby napęczniały. W międzyczasie można sobie już zacząć przygotowywać inne składniki, czarną herbatę na przykład, czy wszystko, czego chcemy tam dodać. Zostało nam jeszcze 5 minut, to teraz w międzyczasie zaparzymy sobie czarną herbatkę i zagrzejemy też mleko w spieniaczu. Spienimy sobie, żeby się ładnie
wyglądało. Potrzebujemy tutaj oczywiście czarną herbatę. Może być jej nieco więcej, bo będziemy to i tak słodzić. I zalewamy wrzątkiem. Idealnie. I parzymy 3 minuty. Podgrzane mleczko spienimy sobie. Będzie przyjemna pianka. Nieco je osłodziliśmy. Taki spieniacz to fajny gadżet, polecam. Przydaje się nawet dla kawiarzy, albo właściwie zwłaszcza dla kawiarzy, bo głównie chodzi o zrobienie właśnie takiej pianki mlecznej do kawy. Ale w herbatach, jak widzicie, znajduje to również zastosowanie. Teraz czas na nasze tapiokowe kuleczki. Pięknie napęczniały. Dajemy ile kto lubi. Myślę, że wystarczy. Teraz dodajemy nieco trzcinowego syropu. No jak wspominałem, to nie ma za bardzo smaku. Herbata czarna również nie jest zbyt słodka, a chcemy mieć sympatyczny napój. I teraz nasza mleczna pianka. I czarna herbata. I nasze tradycyjne bubble tea gotowe. Do tego odpowiednia szeroka słomka, chociaż bardzo nam te kulki napęczniały, nie wiem czy się udaje wciągnąć. Ewentualnie można je zjeść łyżeczką, ponieważ oryginalnie również nie było słomek na Tajwanie specjalnych do tego, po prostu się wypijało, a kulki zjadało. Także skosztujmy. Wyśmienite. Naprawdę pyszne. I bardzo wyraźnie czuć herbatę, na czym nam zależało, żeby to jednak była herbata z tapioką, a nie jakiś, powiedzmy, herbatopodobny napój. Naprawdę super, polecam wszystkim. Kulki jednak przechodzą. Świetne. Pokażemy Wam teraz jeszcze, jeśli macie ochotę na mniej oryginalny, a bardziej kolorowy napój, spróbujemy zrobić to troszeczkę inaczej teraz. Naszym zdaniem fajnie wygląda wersja na czerwono, na hibiskusie. Zobaczcie, przygotujemy praktycznie identycznie. Znów kuleczki tapioki. I do tego tym razem damy sobie syropu może limonkowego, będzie bardziej pasował do hibiskusa. I czerwony hibiskus na zimno zaparzony. Tym razem będzie to zimna wersja bubble tea. Takie bubble tea polecamy serdecznie, bardziej orzeźwiające na zimno, na kwaśno i na słodko, herbaciano z mleczkiem, rozgrzewające. Dlaczego jest ważne, żeby sobie samemu to robić? Bo wiemy, czego tutaj dodaliśmy. Wiemy, ile jest cukru, sami to zrobiliśmy według własnego uznania, gustu i smaku. Także eksperymentujcie, nie wahajcie się wymyślać, co tylko Wam przyjdzie do głowy i próbować. I dzielcie się tym z nami. Czekamy na Wasze opinie i efekty Waszych eksperymentów. Jeśli wymyślicie jakieś fajne swoje bubble tea, chętnie pokażemy je wszystkim na naszej stronie, gdzie serdecznie zapraszamy. I do zobaczenia w kolejnych naszych odcinkach.